Witam w kolejnym filmie. Tym razem zajmiemy się czyszczeniem zaworu EGR. Zawór ten pochodzi z silnika 1.9 CDTI, czyli Z19DT, 120 koni, silnik fiatowski zamontowany w Zefirze, ale i nie tylko. Jak mogliście zobaczyć w jednym z poprzednich filmów, kupiłem ten zawór, który miał być podobno sprawny i przetestowany. Jak się później okazało, po nagrzaniu samochód dalej sprawiał problemy, że dzisiaj sobie go rozkręcimy i spróbujemy wyczyścić. No i ogólnie z tego, co piszecie w komentarzach i co można wyczytać na forach, często czyszczenie tego zaworu mija się po prostu z celem. Lepiej wymienić na nowe lub zaślepić go całkowicie. Jednak jak możecie zauważyć, jest to zawór sterowany elektronicznie i samo zastosowanie takiej oto zaślepki bez dziur no nie wystarcza. Trzeba go jeszcze usunąć programowo ze sterownika silnika. Niestety nie mam ani wiedzy, ani umiejętności, ani nawet sprzętu, którym można by to zrobić, ponieważ łupkomem czy też techem czegoś takiego w tym silniku nie da się zrobić. Dlatego dzisiaj zajmiemy się czyszczeniem, a jeśli to nie pomoże, to może poszukamy innego rozwiązania tego problemu. A kupno nowego EGR-u uważam za taką ostateczność. I tak, w pierwszej kolejności musimy oddzielić część elektryczną od mechanicznej, czyli mamy tutaj 4 śruby, torksy, klucz, torx T25, no i rozkręcamy. Dobra, EGR rozkręcony. Tak to wygląda. To jest taka blaszka. Idziemy na bok, część mechaniczna na bok. No i pierwsze, co należy zrobić, to sprawdzacie sobie, jak chodzi ten bolec. Jeśli luźno, tak jak tutaj, on sprężynuje, no to teoretycznie jest ok. Część mechaniczną będziemy czyścić takim oto środkiem. Kupiłem to w Castoramie. Środek do czyszczenia szybkomigowego. Oczywiście jest w sklepach dostępna chemia do czyszczenia EGR-ów, natomiast to jest tańsze i równie skuteczne. Wystarczy spsikać wnętrze tego EGR-a, odczekać jakieś 10-15 minut, spłukać wodą. No, wypłynie wtedy kupa syfu. Czynność tą powtarzamy aż do zadowalającego efektu. Możemy wtedy też sprawdzić, wlewając wodę, tak jak w poprzednim filmie, czy ona będzie się wylewać z drugiej strony, czy zawór jest szczelny, czy też nie. Jest to dosyć czasochłonny proces. Więc zanim zajmiemy się samym elektrozaworem, to spikamy sobie to. Niech się czyści. To jest taka pianka. Warto używać rękawic ochronnych, można się tym poparzyć. Można również użyć jakiegoś pędzelka i tam w środku sobie troszkę pogrzebać. Jak widzicie, od razu piana robi się czarna. Także odczekujemy, niech to sobie tam działa. A my w międzyczasie zabieramy się za zawór. Wkrętarka, wiertłoczwórka i wiercimy otwór w tym miejscu. Wiertło nam się przywierciło.
Mamy mały otworek. Teraz będziemy wybijać to, co jest w środku. Więc od spodu podłożymy nasadkę. Przydałoby się jakieś madło. Niestety nie ma nic pod ręką takiego. Jakaś stara śruba. I zobaczymy, co się będzie działo. Jak na razie nic się nie dzieje. Śruba się wygina. No to dalej stoi. Poszukam czegoś innego. Dobra, powiększyłem sobie otwór wiertłem piątką. Wszystko po to, żeby móc włożyć mocniejszą troszkę śrubę. Śruba również się wygina. Ale zaczyna wychodzić. O! Wyszło. To, co miało wyjść. W środku jest sprężynka. Jak to wygląda? Tu mamy iglicę. No i to wszystko trzeba rozebrać teraz i wyczyścić. Widzicie, jak to wygląda? Wszystko zapierdzielone syfem. Teraz tak, jak to działa? Mamy sprężynkę i tu leję z tym całym bolcem. I to jest część, która pracuje. Także tą tulejkę trzeba wyczyścić, jak i również gniazdo, w którym ona jest zasadzona. Jest tam głęboko. To jest rdza. Także najlepszy będzie tu papier ścierny. Ja użyję papieru 2500. Delikatnie, żeby to tylko zmatowić. Pozbyć się tych wżerów, nie wżerów. Wszystkiego, co pod wpływem temperatury może stawiać jakiś opór. Także szorujemy. Kilka minut pucowania i tulejka wygląda tak. Nie jest jeszcze idealnie, ale jest dużo lepiej niż było. Teraz trzeba wyczyścić to w środku. To będzie troszkę trudniej. Myślę, że zwinę sobie papier w rulonik i wtedy jakoś tam w środku coś się wyczyści. Każdy sposób jest dobry. Sposób z wiertarką nie najgorszy, tego może nie widać na filmie, ale już jest o wiele lepiej, już nie powinno nic przeszkadzać w pracy tej tulejki. Także składamy do kupy i będzie można montować. Jeszcze tylko to delikatnie wyczyszczę, tym najbardziej też chodzi o ten otwór, żeby z niego usunąć nagary i wżery. Również znacznie lepiej to wygląda. Dobra, możemy wszystko poskładać. Jest zaworek, sprężynka. Teraz tulejka wraz z bolcem. Tak to wchodzi.
na koniec ta część. Teraz trzeba to wbić na swoje miejsce. Troszkę mniejsza nasadka. Siedzi na swoim miejscu. Zaworek sprężynuje. A otwór delikatnie jakimś silikonem trzeba zakleić, tak żeby do środka nie dostawał się syf. Oczywiście nie pchajcie tego za dużo, bo zalepicie sprężynę, która tam jest w środku. Otwór zaklejony, także pamiętajcie, większego wiertła jak piątka nie używajcie, ponieważ rozwiercicie tą płaszczyznę, na której opiera się sprężyna. No i wszystko się rozleci wtedy. Myślę, że można to składać i możliwe, że nawet jakiś czas podziała. W międzyczasie na środek trochę się przegryzł. Zaraz to spłukam wodą. Niektórzy też twierdzą, że ten środek wchodzi w jakieś reakcje z aluminium i nie do końca jest taki dobry. No, ale ja mam ten zawór typowo do filmu. A jak coś z tego wyjdzie, to będzie jeździł w samochodzie. Będziemy obserwować, co się dzieje. Dobra. Spłukamy to. Wygląda nieco lepiej, ale jeszcze trzeba go trochę poczyścić. Jeszcze kilka razy powtórzyć taką operację. Sam zawór po czyszczeniu wygląda tak. Nie jest jeszcze idealnie, ale jest szczelny, że skręcam to do kupy. Dobra, zamontuję, pojeżdżę na tym trochę i dam znać, co się będzie działo. No i tak, zawór wymieniony. Przejeździłem już na nim jakieś 30 km, może to niedużo, ale już bym zauważył, gdyby coś było nie tak. Samochód jeździ normalnie, także wygląda na to, że to czyszczenie dało jakiś tam rezultat. Co prawda samochód jeszcze delikatnie dymi przy tych niskich prędkościach obrotowych, ale być może jest to spowodowane czymś innym. Także w tym filmie to na tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!